tym filmie dowiesz się, jak daleko jestem od upragnionych jednostek T5, o moich planach na najbliższe 3-4 miesiące, ile przyspieszeń udało mi się zachować i wiele, wiele więcej. Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś wlatuje materiał, który cieszy się największą popularnością, czyli podsumowanie konta. Wiem, dawno nie było, ale też niewiele się zmieniało, stąd taki przestój. Ale jest nowy rok, nowy format KVK. Co do KVK mam swoje przemyślenia, o których opowiem w dalszej części filmu. Poza tym w międzyczasie podjąłem kilka decyzji odnośnie konta, o których się dowiecie w tym filmie. Czy są najlepsze? Nie do końca, ale są moje. Oczywiście zanim przejdziemy do sedna, przypominam o łapce w górę i subiku, jeśli jeszcze tego nie robisz. W razie pytań zapraszam na Discord. Jeśli chcesz wspomóc bardziej tę przygodę, to możesz wesprzeć ten kanał. Z tego miejsca dziękuję wszystkim wspierającym. Zawsze to jakiś dodatek do rachunków za prąd, które wzrastają w czasie renderowania, przesyłania. No i dzięki wam nie czuję się jak frajer, robiąc to, co robię. Ten segment mamy za sobą, przejdźmy do sedna. Myślę, że zaczniemy klasycznie od mocy. Moja aktualna moc jest w granicach 66,5 miliona mocy. Moja moc na tym KVK plasuje mnie na 384 pozycji. Prawdopodobnie byłbym jeszcze niżej, ale pewnie niektórzy tam walczą, niektórzy się wymieniają meritami. Ja jeszcze jestem na niemalże pełnym zdrowiu, dlatego ta pozycja jest dosyć wysoka. Jeśli chodzi o merity, to ten sezon nie jest jakiś wybitny w moim wykonaniu. Nie będę ukrywał, przywykłem z reguły do większej akcji. Tych meritów, tych zasług zwykle miałem więcej. Niestety tutaj bardzo byłem napalony na ostatnią strefę ze smokiem, ale jak widzicie, wroga tutaj nie widać. Wrogów nie widać również w strefach drugich, wrogów nie widać w strefach trzecich, więc tak naprawdę nie miałem gdzie tego nabijać. Do stref pierwszych oczywiście wejść nie możemy. Te bramy się nie otworzą nigdy. Dlatego do końca sezonu pozostało mi jedynie farmienie zasług na wymianach. Mógłbym mieć tych zasług więcej, ale na walkach, które były po Nowym Roku albo w Sylwestra, już nie pamiętam, to mnie tutaj nie było za dużo. Byłem za to w strefie trzeciej, ale niestety walki w tej strefie również jakoś długo nie trwały, więc tak naprawdę mógłbym mieć więcej jedynie gdybym walczył aktywnie w strefie drugiej. No ale to był Sylwester, więc sobie odpuściłem. Jeśli chodzi o te nagrody sezonowe, to tutaj planuję jeszcze sobie wyleczyć osły, więc zdobędę jeszcze jeden kamień. 12 milionów zasług nie poluję, ale również nie polowałem już od samego początku, od samego startu tego KVK, gdyż jak widzicie tutaj póki co sobie zbieram czynnie manę, zbieram sobie surowce, żeby mieć na przerobienie moich jednostek T4 na jednostki T5, ale o tym opowiem w dalszej części. Żeby zachować jakąś chronologię, wróćmy jeszcze tutaj do rankingów. W zasługi widzieliście, zebrane zasoby jakoś tutaj nie są również wybitne. Farmerem też jestem kiepskim. Farma Siuśka jest lepsza niż ja, także widzimy tutaj, dużo to mówi. Tak naprawdę tych punktów jest tutaj mało, no bo gdy zbieramy manę, to chyba za manę mamy 1/3 tego co za golda, więc teoretycznie mógłbym mieć 3 razy tyle, gdybym zbierał złoto albo drewno, więc miałbym wtedy z około 900 milionów zebranych surowców, co by mnie plasowało na pozycji numer, ja wiem, 14, 15, więc naprawdę tutaj nie ma tragedii, a naprawdę jakoś tak nie pilnuję, żeby wysyłać te farmy, gdy wrócą od razu, więc widzicie, że tutaj mamy takie chillujące dosyć KVK. Jeśli chodzi o moce przymierzy, to tutaj też nie ma za bardzo co sprawdzać, bo wszyscy się porozchodzili gdzieś po tych bocznych przymierzach, żeby sobie powalczyć, no bo jeśli wroga nie ma, no to sami musimy walczyć ze sobą. A to jest zawsze najtrudniejsza walka. No jeśli chodzi o zasługi, no to tutaj totalna bieda, ale jesteśmy odcięci od zasług. Do tanga trzeba 2. Żeby wam to pokazać, to tutaj jeszcze pokażę wam na szybko, że mam tutaj jeszcze mnóstwo eliksirów. Jeszcze nie odebrałem eliksirów za uleczenie osłów, więc tych eliksirów wystarczyłoby naprawdę na kilka milionów zasług. No ale nie ma gdzie ich wykorzystać. A uważam, że tutaj strefa czwarta naprawdę mogła być bardzo ciekawa, gdyby wszyscy podjęli rękawice. Szczególnie, że mamy tutaj szybsze budowanie, szybsze niszczenie. Tak naprawdę myślałem, że strefa czwarta będzie wyglądała w ten sposób, że nawet jeśli byśmy ich wypchnęli tutaj ze strefy czwartej, no to wtedy wróg na naszym downtime'ie by zniszczył, nie wiem, z 20 wieży,
i sobie gdzieś podszedł dotąd, może dotąd, z której strony by nas zaatakowali. No i że ta gra będzie tutaj dynamiczna. No ale dla mnie to jest swego rodzaju nauczka, że na przyszłych KVK eliksiry będę zużywał na bieżąco, żeby tych zasług mieć jak najwięcej. No bo kto wie, czy taka sytuacja jak w tym KVK się nie zdarzy ponownie, że zostanę z mnóstwem eliksirów, a nie będę miał z kim walczyć. Wróćmy sobie do miasta. W mieście oczywiście budynki mam już wszystkie ulepszone na 25 poziom. Szkoła również została ulepszona na 25 poziom. A skoro przy szkole jesteśmy, to zerknijmy sobie na badania. Oczywiście tutaj badania ekonomiczne, gospodarcze mam już za sobą. Pozostało mi jedynie ukończyć tutaj te szturmowe badania oraz potem już prosta droga do jednostek T5. Jak widzicie, wszystkie tutaj prawie badania mam na 9. Te 2 ósemki również zrobię na 9, gdy będę robił 9 i 10 z ataku, no bo tutaj już HP mi się kończy, więc w tym czasie będę robił te 2 dziewiątki. No i jeśli się zablokuje na tym ataku, no to ten atak już przyspieszę. No bo gdy to badanie się skończy i zrobię te 2 badania, to już nie będę miał co badać, więc to będzie mój jedyny wyjątek, kiedy przyspieszę badania nawet przyspieszeniami uniwersalnymi. Także badania już naprawdę końcówka, no ale ta końcówka dłuży się najbardziej. Jeśli chodzi o jednostki, to jednostek mam sporo. Powinno mi wystarczyć tych jednostek, żebym miał co przebadać. No jak widzieliście w badaniach, będę od razu robił 2 jednostki. W tym samym czasie będę przekształcał na te 5. No i mój wybór tutaj pada na łuczników oraz na kawalerię. Więc te 2 jednostki sobie zrobię na te 5 w pierwszej kolejności. No ale kiedy to będzie, to jeszcze zobaczymy. Jeszcze 2 razy zdążę sobie zebrać tutaj manę na te 5. I jeśli chodzi o VIP-a, to tutaj VIP poziom 12. 483 000 punktów. Dni logowań pod rząd mamy 722. Więc już kawał czasu. No i co ciekawsze, tutaj mam jeszcze 130 000 gemów, które również pójdą w VIP-a. Więc teoretycznie mam tych punktów 600 000. VIP 14 to jest 750 000, ale VIP 14 to jest mój długoterminowy cel. W sumie to jest mój jedyny priorytetowy cel, jeśli się nad tym zastanowię. Te 2 tokeny na dzień to będzie naprawdę duży boost dla takiego konta jak moje. No ale do tego czasu brakuje mi niemalże 100 000 gemów, więc zanim to uzbieram, to miną kolejne 3-4 miesiące, więc za 3-4 miesiące powinniśmy tutaj zobaczyć 14. Oczywiście jeśli bym nic z tych gemów nie wydał, a tego obiecać nie mogę, no bo również poluję tutaj na ten event z artefaktem, a tam chyba tych gemów trzeba było troszkę wydać. Także to może również się przedłużyć, zobaczymy. Jeśli chodzi o moje sposoby na gemy, to oczywiście pierwszym sposobem jest kopanie tych gemów, więc na tydzień kopię 1200 gemów. Gemy kopię aż do momentu blokady, spowolnienia 20 gemów na 20 godzin, więc tutaj już mi się totalnie nie opłaca kopać gemów. Więc na tydzień daje mi to 1200 gemów z kopania. Kolejne 700 gemów jest z tych zadań. 7 dni razy 100, 700 gemów. Ale największym źródłem moich gemów jest chyba jednak tutaj bazar. Oczywiście sprzedaję tutaj wszystkie surowce łącznie z maną. Niestety nie zawsze to wszystko schodzi, ale dla takiego konta jak moje na pewno warto wymienić surowce za gemy. No i kolejne 700 gemów na tydzień około pewnie wpadnie nam z zadań, które robimy po prostu grając w grę, więc na tydzień wychodzi mi to około 5000 gemów, co daje mi na miesiąc 20 000 gemów. Oczywiście nie liczę tutaj żadnych bram czy behemotów, a to zawsze jakiś bonus, tak? Więc może nawet wyszłoby średnia 25 000 gemów na miesiąc. Więc ten VIP 14 tak naprawdę myślę, że jest bliżej niż dalej. Wracając jednak do tego konta, wejdźmy sobie może w plecak. Moje artefakty wyglądają w ten sposób. Jeśli chodzi o artefakty, to nawet nie narzekam. Oczywiście wiadomo, im wyższy poziom tych artefaktów, tym lepiej. Niestety na 5. poziomie mam jedynie maskę, która no jest ok, ale wolałbym zdecydowanie na przykład mieć na 5. poziomie ostrza cienia. Tutaj mamy poziom 1. Ale kto śledzi ten kanał dłużej, ten wie, że jeśli chodzi o artefakty, naprawdę jest dużo lepiej niż było to kiedyś. I naprawdę dużo się poprawiło dzięki właśnie tym kompendium artefaktów na koniec sezonu. Naprawdę warto sobie to otwierać.
Oczywiście w tym sezonie również sobie to kompendium otworzę, więc kolejne tutaj 30 000 gemów wydamy na artefakty, ale jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja. Przejdźmy sobie może teraz do plecaka, który na pewno interesuje wiele osób. W grze to wygląda w ten sposób, oczywiście sobie to wszystko podliczyłem, przejdźmy sobie do mojego tutaj arkusza. W samych paczkach mam około miliarda złota, ponad miliard drewna, 800 milionów rudy, no i many mam tyle ile mam, tak? Many mam tutaj na dzień dzisiejszy 1 miliard i 50 milionów many. Ja wiem, dla wielu, szczególnie początkujących, tych surowców może wydać się bardzo dużo, ale zaraz przyjdziemy do przyspieszeń, a tam poruszę temat surowców, który pokaże wam, że tych surowców tak naprawdę nie jest aż tak wiele. Przechodząc do przyspieszeń, wygląda sprawa tak. Przyspieszenie oczywiście również podliczyłem. Przyspieszeń budowy mam 48 dni, z którymi nie mogę nic zrobić. Przyspieszeń treningu mam 267 dni. Przyspieszeń badań mam 9 dni, ale te przyspieszenia też już niedługo nie będą potrzebne. No a jeśli chodzi o przyspieszenia uniwersalne, tych mamy tutaj 422 dni. Ktoś mi coś tutaj wysyła, dziękuję oczywiście, ale jeśli chodzi o przyspieszenia, jak widzicie, tych przyspieszeń wystarczyłoby mi, żeby sobie już odblokować nawet 3 razy jednostki T5, ale jak to ja powtarzam, co mi z odblokowanych jednostek T5, jeśli nie miałbym jednostek? A skoro jesteśmy przy jednostkach, to tak by wyglądała sprawa, gdybym miał odblokować jednostki T5. Prawdopodobnie do tego czasu już będę miał VIP-a 14, tam jest kolejne 5% szybkości treningu, więc moja ogólna prędkość treningu wynosiłaby 75%. W dniu dzisiejszym mam 700 dni przyspieszeń, ale myślę, że do czasu odblokowania jednostek T5 tych dni będzie około 900, tak bym strzelał. Może mniej, bo zobaczymy, czy przyspieszę jakieś badanko. No a przy prawie 3 latach przyspieszeń potrzebowałbym 1 miliard many, 1 miliard rudy, 1 miliard złota, 500 milionów drewna, żeby to wszystko wyszkolić. Dlatego w tym sezonie tak bardzo nie walczyłem, no bo też sobie założyłem, żeby troszkę tych surowców nazbierać, dozbierać, żeby w tym kluczowym dniu przeszkolenia tych jednostek T4 na T5, żeby mi tych surowców nie zabrakło. Oczywiście do tego momentu jeszcze minie sporo czasu, ale dla mnie to był test, czy i ile surowców będę w stanie uzbierać w jedno takie KVK, w którym nie będę używał surowców na leczenie. No i szczerze mówiąc, sytuacja wygląda dobrze, jeśli tych surowców nie używam na bieżąco. Oczywiście to przeszkolenie jednostek nie będzie w jakimś losowym dniu, tylko sobie planuję to zrobić właśnie w czasie eventu na skinka do miasta. Także o to tutaj będziemy walczyć. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. W każdym razie celowałbym albo w skinka do strzelców oczywiście, ewentualnie nie pogardziłbym skinkiem do kawalerii, więc w te dwa rodzaje skinów będę celował. A co z tego wyjdzie, zobaczymy, tak? Tutaj będę leciał all-in. Wiadomo, że te 20 milionów punktów to nie jest dużo, ale może przy odrobinie szczęścia się uda, zobaczymy. Nie oszukujmy się, nie chciałbym zakończyć tego eventu na 21 pozycji, no ale wiecie, z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli te 20 milionów punktów około nie wystarczy, no to trudno, tak? No to trudno, ale podejmiemy rękawice. Ewentualnie jak sytuacja będzie bardzo napięta, no to sobie zrobimy tutaj lordzika, tutaj zawsze będę w stanie coś wygrać, parę tokenów, ale tak jak mówię, główny cel póki co na ten moment w mojej głowie to jest właśnie event ze skinkiem. No ale jak się nie uda zdobyć skinka, to wiadomo, nawet te kilka tokenów przytulimy, a myślę, że posiadając prawie 3 lata przyspieszeń, raczej w tej pierwszej dziesiątce powinniśmy się znaleźć. Wiadomo, że zależy to od wielu czynników, ale raczej nawet te 20 tokenów przytulę. Przechodząc do bohaterów, to póki co najmocniejszym, a w zasadzie najbardziej ulepszonym moim bohaterem jest Syndrion. Syndriona planuję sobie również przebudzić. Nie pytajcie dlaczego, po prostu go lubię. No i uważam, że te podwójne ataki mogą mieć potencjał. Oczywiście nikomu nie polecam przebudzać Syndriona, gdy już jesteście na etapie łuczników G3, G4 może, jeśli ktoś to będzie oglądał później, ale ja osobiście Syndriona tutaj lubię, no i planuję go sobie przebudzić. No i osobiście uważam, że to nie Syndrion jest odpowiedzialny za kiepskie wyniki tutaj tego marszu Syndrion-Fregar, tylko właśnie za te kiepskie wyniki jest odpowiedzialna Fregar. Oczywiście kiepskie wyniki w porównaniu do
Magrat i Zejdy, tak? No ale ten marsz jest po prostu z innej bajki. No a co do Fregar, jeśli będzie jakiś bohater ciekawy, którym będę mógł ją zastąpić, no to oczywiście bez zawahania to zrobię. Bo tak jak mówię, uważam, że te podwójne ataki Syndriona naprawdę mają ogromny potencjał. Tylko musimy poczekać na większą ilość bohaterów. No a co do reszty bohaterów, to mam tutaj Magrat 5-5-5-1. W zupełności to wystarczy, żeby mieć naprawdę fajne raporty. Mamy przebudzoną Indis, której ostatnio jakoś tak mniej używam, bo nawet nie ma gdzie, ale oczywiście nadal jej używam. Bohaterów epickich oczywiście mam wszystkich przebudzonych, resztę bohaterów legendarnych sobie po prostu przeklikamy, żebyście widzieli, jak oni wyglądają. Fregar jest jeszcze dosyć dobrze ulepszona, nadal polujemy, żeby zrobić ją na 5-5-5-1. Niestety to nie wychodzi, ale jak uzbieram jeszcze trochę książek do przetrenowania, to zrobimy. Może się uda, kto wie. Urak jest bardzo fajnym bohaterem, bardzo mi się podoba. Nie dość, że na polu, na Openfieldzie jest bardzo mocny, no to jeszcze bardzo mocny jest na turnieju czempionów. Osobiście uważam, że to jest na ten moment najlepszy bohater do kawalerii. Jeśli miałbym wybrać jednego bohatera, tak, no to wybrałbym tutaj Uraga. Forondil też jest fajny, ale Forondila szczerze dałbym na drugim miejscu. Oczywiście bardzo lubię Teodora, niestety go nie mam, bo jakbym miał Teodora, to pewnie Teodor mógłby być na drugim miejscu. No ale może kiedyś sobie go zrobimy, zobaczymy, co życie przyniesie. No a co do reszty bohaterów ze Złotych Skrzyń, to Nika 5-2-2-2, Welyn 5-3-1-2, Teja 5-2-2-1, Zejda nie jest ze Złotej Skrzyni, ale mamy ją już tak na 5-2-2-1. Byłaby lepsza, gdyby nie projekt Zielone Pióro, ale Zielone Pióro tutaj myślę, mam nadzieję, że odda, tak? Mam nadzieję, że odda, a jak nie, no to trudno. No i mam tutaj jeszcze Bertranda, którego absolutnie nie robię, ale za to robię Tandelyn. Tandelyn robię bardzo powoli, no bo wiecie, na początek chcę dokończyć Syndriona, więc tych tokenów nie będę tutaj ruszał, nie będę ich dawał w Tandelyn, szczególnie, że nawet w tym momencie nie miałbym gdzie jej użyć, no bo na moim KVK nie ma żadnych walk takich prawdziwych, więc nigdzie mi się z tym nie śpieszy. Wróćmy sobie jeszcze do plecaka, no bo poruszyłem temat artefaktów, poruszyłem temat surowców, poruszyłem temat przyspieszeń, ale mamy tutaj jeszcze 3 zakładki. W kolejnej zakładce mamy oczywiście tutaj boosty do produkcji w mieście, więc cały czas używam tutaj tych boostów. Wiecie, to jest aż 25% więcej, więc czemu mam tego nie robić? Tego również używam, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to w ogóle działa. Nie wiem, czy ktoś to sprawdzał, może kiedyś to sprawdzę, ale wydaje mi się, że to po prostu nie działa tak, jak wszyscy myślimy. Jeśli w ogóle to działa. No i kolejna zakładka to są tutaj mnóstwo eliksirów, których nie mam jak użyć. Mam trochę tych skrzyń, których na razie nie muszę otwierać. Tam jest chyba mana, z tego co wiem, albo możemy sobie wybrać. Zobaczymy, tak? Zobaczymy. Na razie nie potrzebuję tego ruszać. Mam trochę odłożonych teleportów, ale teleportów nigdy za wiele. Mam trochę tutaj zezwoleń na migrację. No ale moim oczkiem w głowie są po pierwsze klucze do artefaktów. Będę polował na łuczników G4. Zobaczymy, jaki artefakt będą mieli, w ogóle jacy będą. No i oczywiście kisimy tutaj te złote klucze. A wiadomo, że dużo tych tokenów nie poleci, ale myślę, że będzie można coś z nimi tutaj zrobić. Szczególnie, że teraz mamy opcję przecież przekowania tych tokenów, których nie używamy, na uniwersalne chyba, więc na pewno fajna sprawa. Złotych medali mamy stosunkowo tutaj mało. No i oczywiście trzymamy tutaj te bilety na to koło, które pojawia się na początku nowego KVK, w którym mamy do dyspozycji, w którym mamy do wyboru 4 bohaterów. No i na tym kole kolejnym wybiorę sobie 4 bohaterów, tylko jeszcze się zastanawiam jakich. Oczywiście każdy z tych bohaterów będzie bohaterem, którego nie mam, więc kto wie, na jakich bohaterów tutaj padnie. Prawdopodobnie dodam sobie Teodora, prawdopodobnie dodam sobie Tobina, dodam sobie nowego strzelca, no i zostaje mi jeszcze jedno miejsce. No i pytanie teraz, kogo tutaj dać? Osobiście trochę zastanawiam się nad Goreszem, szczególnie, że Skogul już też mam, więc tylko Goresza mi brakuje. No bo sam Mogro jest naprawdę mocny, ale no ja nie jestem tutaj bohaterem od garnizonów, więc oczywiście byłby moim najlepszym bohaterem z piechoty w tym momencie, ale
Ale nie oszukujmy się, wydaje mi się, że Goresz nadal jest tutaj lepszy. Że nadal Goresz jest lepszy. Jeśli miałbym komuś doradzić, którego bohatera ma wybrać, czy Mogro, czy Goresza, to dwiema rękami się tutaj podpisuję na Goresza. Więc prawdopodobnie nowe koło będzie wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli nowego bohatera od łuczników, będziemy mieli Goresza w nim, będziemy mieli Teodora oraz będziemy mieli Tobina. Więc tak wyglądają moje plany na przyszłe KVK, na przyszłe koło. Raczej 84 bilety powinny wystarczyć, żeby odblokować wszystkich 4 bohaterów. Jeśli to nie wystarczy, no to po prostu, no co zrobimy? Nic nie zrobimy, ale bądźmy dobrej myśli. No i ostatnim tutaj elementem, który mogę poruszyć w podsumowaniu konta, będą pupile. Na pupile szczerze nie narzekam, mogę jedynie narzekać na brak monet wymiany. Oczywiście mógłbym sprzedać trochę tutaj skilli, ale tak naprawdę bardzo mi szkoda sprzedawać nawet te jednogwiazdkowe, których ewentualnie mogę gdzieś użyć. No bo wiecie, to są zawsze limity w sklepie, ale i tak chyba będę zmuszony sprzedać parę skilli, żeby mieć monety na wyciąganie talentów, tak? Na wyciąganie talentów, szczególnie, że gdy wyciągnę ten talent, niestety blokuje mnie tutaj sklep, blokują mnie limity, a potem sobie wyciągniemy jeszcze te talenciki jednogwiazdkowe. No i wtedy, czyli mniej więcej około za miesiąc, może dłużej, będziemy mieli naszego pierwszego 3-gwiazdkowego pupila. Niestety te atrybuty nie są najlepsze, ale sam pupil również wydaje się być solidny. Chciałbym na pewno poprawić trochę szczęście i dodać przynajmniej jednego skilla, żeby sobie dodać tutaj jeszcze jakąś umiejętność. Tutaj również mamy już prawie 3 gwiazdki na wszystkich tych talentach. Zastanawiam się jedynie nad tym, czy zostawić tutaj Intense Chain Strike, czy dodać ten Chain Strike, który leczy. No bo akurat tego skilla chcę sobie zostawić, chcę mieć jak największy crit rate do projektu Zielone Pióro. Ale o tym, czy ten projekt wypali, zobaczymy, gdy już Syndrion będzie przebudzony. Wtedy wam zdradzę więcej szczegółów. Przechodząc do innych ciekawych pupili, tutaj uważam, że ten pupil jest naprawdę fajny. Może zamienimy sobie tę umiejętność, bym chętnie kupił w sklepie za bursztyny, ale z racji takiej, że mam już tutaj prawie 2 gwiazdki i żeby mieć 1 gwiazdkę więcej, nie wiem, czy warto mi marnować po pierwsze bursztyny, no i po drugie cały ten czas, który tutaj włożyłem na zbieranie tych skilli, również poszedłby w niepamięć, więc ten skill chyba zostanie na 2 gwiazdkach, ewentualnie sobie podbijemy Counter Strike na 3 gwiazdki, no i te kolejne umiejętności również na 3 gwiazdki, no i sobie zamienimy tego skilla na jakiegoś innego. I jeśli chodzi o pupila do Magrat, to oczywiście Mantykora uważam, że jest bardzo mocna, ale no ja nie będę sobie przeskakiwał z pupila na pupila, no bo i tak nie mam tych monet wymiany, więc póki co, a w zasadzie na pewno zostaje Piaskowy Jaszczur. Niestety nie chce mi wejść tutaj 8 miejsce. Gdyby się udało, no to wiecie, mam tutaj jeszcze 3-gwiazdkową umiejętność sezonową, która idealnie by tutaj fitowała na tym 8 miejscu. Niestety gra mnie nie lubi. Tutaj mamy jeszcze takiego supportującego jaszczura, który jest, bo jest. Na nim się nie skupiamy, on zostaje tak jak jest. Ewentualnie sobie tu może jeszcze podbijemy na 2 gwiazdki. Może poprawimy trochę atrybuty. No i tak z reguły biegam na 2 leczące jaszczury. Mam jeszcze tutaj szafirowe smoczydło, które uważam, że jest w naprawdę niezłym stanie, jak na to, że w ogóle się na nim nie skupiam. Tutaj wrzucam jedynie takie skille, które mi gdzieś wypadną, które sobie kupię za zasługi. No i powoli już wszystkie te umiejętności tak naprawdę będą miały 2 gwiazdki. No a 2 gwiazdki na takim pupilu to już naprawdę całkiem solidny pupil. Oczywiście tego skilla nie polecam, ale z tego co pamiętam, parę tych umiejętności już ten pupil miał. No i oczywiście z racji takiej, że go nie używam, no to tych skilli na bieżąco tutaj nie zamieniam. Więc teoretycznie mam tutaj 5 pupili, których używam na bieżąco. No i ostatnio sobie planuję zrobić tego miśka na 2 gwiazdki. Może nie konkretnie akurat tego, ale sobie go planuję zrobić, bo w turnieju czempionów naprawdę nawet już 2-gwiazdkowy misiek z Garwoodem potrafi dużo wystać. Ten misiek już chyba na 2 gwiazdkach będzie mógł dać plus 15% HP Garwoodowi, więc naprawdę solidny wybór.
jeśli chodzi o turniej czempionów. No a dla kawalerii niestety pupili nie mam. Póki co, jeśli biegam z kawalerią, to sobie wrzucam tych podstawowe pupile, które nie mają w ogóle żadnych ulepszeń. Jeśli jakiegoś złapałem, to tak go zostawiłem. No ale czy kawaleria potrzebuje aż tak mocno pupili? Aż tak mocno to mi się nie wydaje. Może do długich walk jasne, do rali jasne, ale jak polujesz na jakieś pojedyncze legiony 5 legionami kawalerii, to raczej sami bohaterowie i same jednostki kawalerii zrobią więcej niż te pupile. Ale wiadomo, lepiej mieć pupila niż go nie mieć. W każdym razie ja tego pupila nie mam. Wiadomo, że można zobaczyć naprawdę potężne pupile na polu walki, ale ja osobiście na swoje tutaj pupile absolutnie nie narzekam. Jedynie na co mogę narzekać, to na brak szczęścia w tej regeneracji, tak? Ja nie mam żadnego pupila, który miałby 8 miejsc, który miałby również dobre atrybuty. Chyba poruszyliśmy wszystko, co miałem poruszyć. Jeśli o czymś zapomniałem albo jesteście czegoś ciekawi, to śmiało napiszcie w komentarzu. Ja będę się tu z wami żegnał, dzięki, że jesteście, trzymajcie się, elo!